Jeżeli widzisz moją twarz niemajzownika, to już wiesz, że to nie będzie gra o prowadzeniu tramwaju czy układania kosteczek w sklepie mięsnym. Aczkolwiek będą kosteczki i będzie mięso, bo dzisiaj pogadamy o Chronicles of Drunagor. Ja jestem Mieszko, to jest Czyja Teraz Tura, zapraszam. Serwus, ja jestem Mieszko i witam na kanale Czyja Teraz Tura, czyli kanale, gdzie ja i mój kumpel Majzownik rozmawiamy o grach, rozprawiamy o grach i rozprawiamy się z grami. Nie inaczej jest dzisiaj. I akurat dzisiaj pogadamy o czymś bardzo podobnym do tego, co tu stoi, a tutaj stoi zaledwie wieko od Chronicles of Drunagor Age of Darkness. Wieko, bo pudło z grą jest ogromne, zawartości jest bardzo wiele, przez co jest nieporęczne do operowania przed kamerami. Ale jak mówiłem, dzisiaj nie Age of Darkness. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co dopiero pojawi się na wspieraczkach, czyli Chronicles of Drunagor Aftermath. I uwaga, małe ostrzeżenie, dzisiaj będziemy nadużywać słowa RPG. Padnie wielokrotnie w odniesieniu do jednej i drugiej gry, nie bez powodu. Ja wiem, nie oskurujcie mnie, to nie jest gra RPG. Wiem, co to są gry RPG, zajmuję się nimi równie długo jak planszówkami, ale chciałbym, żebyście mieli pewne odniesienie do tego, czego się spodziewać po jednej i po drugiej grze. Creative Games Studio, bo tak nazywa się deweloper tej gry, umiejscowił akcję gry na kontynencie Daren, gdzie jest takie generic fantasy, która też jest trochę elementem gier znanym z gier RPG, czyli będziemy mieli elfy, krasnoludy, nekromantów, demony, wszystko przeróżne rzeczy, które się w generic fantasy najczęściej spotyka. I tak samo jest tutaj. Jest to gra kampanijna, gdzie oczywiście można rozegrać sobie luźne, pojedyncze scenariusze, natomiast zamysł jest taki, żeby grać jeden scenariusz po drugim, kolejny raz za razem, aż cała historia w końcu się zamknie. A my będziemy i świat, i jego historię poznawać z każdym scenariuszem bardziej i bardziej. Tak jak w grach RPG, będziemy mieli też możliwość rozwoju naszej postaci pomiędzy scenariuszami. Będziemy mogli kupować nowy sprzęt, nowe zdolności, będziemy mogli wybierać klasę dla naszego wojownika, maga czy tam łucznika. Będziemy mogli nawet te klasy między sobą mieszać. Także widać, że położono ogromny ciężar na to, żeby ta gra skręcała w kierunku gier RPG, czy tam gier fabularnych. W przypadku Age of Darkness przebijalibyśmy się przez 130-stronicową książkę z przygodami, gdzie są nie tylko przygody, nie tylko opisy scenariuszy i nie tylko opisy fabularne, ale też są paragrafy do sytuacji, które możemy spotkać na planszy, kiedy już tak naprawdę rozłożymy grę właściwą, a nie będziemy zapoznawać się z samą historią. Ale tak czekają nas godziny, jeżeli nie dni, rozrywki i czytania ciekawych historii odnośnie tego świata. Podobnie ma być zresztą też z Chronicles of Drunagor Aftermath. Historia Aftermath ma być luźno powiązana z historią Age of Darkness. Ma być to poniekąd kontynuacja, natomiast na podobnych zasadach będziemy poruszać się po świecie, poruszać się po historii świata, po jego kolorycie i odkrywać go. Silnikiem tej gry był system kosteczek akcji, czyli takich wielokolorowych kosteczek, które pozwalały nam w różny sposób aktywować zdolności naszej postaci, zależnie od koloru kosteczki, jakiej użyjemy. Jako że dużo rzeczy na stole było policzalnych, system ten wymagał od graczy planowania i zarządzania tymi kosteczkami. Oczywiście z postępem kampanii tych kosteczek akcji będziemy mieli trochę więcej, zależnie od tego, jakie dobierzemy umiejętności, czy jaką klasę postaci wybierzemy. Część z tych rzeczy przeniesie się ze starej wersji do tej nowej. Oczywiście ta nowa da nam więcej możliwości rozwoju, więcej możliwości korzystania z tych kosteczek i zwyczajnie więcej zabawy. Plansza, czy może mapa w Chronicles of Drunagor opiera się na systemie kafli oraz tacek, gdzie ciekawym rozwiązaniem jest piętrowy system mapy, po którym będziemy się poruszać i będą z tego wynikały różne czy perki, czy niedogodności. Będziemy mieli kilka pięter w przypadku Chronicles of Drunagor. Tak naprawdę mamy możliwość grania na 3 piętrach, czyli na stole, na tacce pierwszego poziomu lub na tacce drugiego poziomu, bo czasami są wyższe. I tutaj mamy pierwszą ważną zmianę, bo o ile w pierwszej wersji tacki nie były modularne, w Aftermath będziemy mogli modulować te tacki, będziemy mogli dokładać więcej pięter i w innych konfiguracjach. Jest to o tyle ważne, że kondygnacje na mapie mają wpływ na to, jak my będziemy bić potwory, jak potwory będą bić nas.
Oczywiście kafle, na jakich będziemy się poruszać, będą miały bardzo często wpływ na to, co nasze postaci mogą robić lub w jaki sposób utrudnią lub ułatwią nam grę. Co w połączeniu z tymi kondygnacjami da nam bardzo, bardzo różnorodną rozgrywkę. Jest to system figurkowy, więc nasze postaci będą reprezentowane przez modele, które będziemy przesuwać po właśnie tej mapie. Naszymi przeciwnikami będą też oczywiście inne modele, które będą reprezentować najprzeróżniejsze potwory i tutaj bardzo fajne rozwiązanie. Mamy talię z potworami łatwiejszymi i trudniejszymi. Tak jak gra będzie szła razem z nami do przodu, będziemy dobierać nowe potwory z tych trudniejszych talii. I jest to jeden z elementów, który będzie rozróżniał tę rozgrywkę od poprzedniej. Jest to kolejna zmiana, którą spotkamy w Aftermath. Twórcy usprawnili reakcję potworów czy działania potworów. Będą one działały troszeczkę inaczej niż w wersji podstawowej. Oczywiście w nowym pudle będą nowe modele, które odzwierciedlają ewolucję tego świata. Będą inne potwory podstawowe, będą inni bossowie, będą inni dowódcy, więc znajdzie się też coś dla fanów plastiku, choć twórcy gry twierdzą, że bardziej tak naprawdę kładą nacisk na grywalność, na rozbudowanie świata, niż na to, co tak naprawdę będzie w pudle, czy to plastiki, czy kolorowe karty. Będzie też ukłon w stronę tych, którzy mają Age of Darkness, dlatego że obie wersje będą ze sobą w pewnym stopniu kompatybilne. Nie będzie pełnej kompatybilności. Twórcy zarzekali się, że dokładnie zaznaczą, co będzie można przenieść z jednego pudła do drugiego. Jeżeli dobrze kojarzę, to nie będą się przenosili ci najmniejsi wrogowie, natomiast będzie można tych już grubych bossów w jakiś sposób przenieść do Aftermath i ma być to w jakiś sposób porządnie zaznaczone w grze, kiedy i co możemy przenieść i w jakim celu. No, oczywiście, jeżeli coś chce udawać RPG, to ma też przedmioty magiczne przeróżnej maści, miecze, zbroje. Te też dojdą nowe w Aftermath, więc będziemy mieli rozwój postaci dużo ciekawszy, potwory dużo ciekawsze, bossowie mają unikalne talie własnych zachowań. Sporo naprawdę ciekawych rzeczy. Niestety to wszystko niesie ze sobą koszt w postaci 60-stronnicowej instrukcji. I jeżeli coś jest tak grube, to na pewno nie obyło się w tym bez błędu. I nie mówię o literówkach. Errata do Age of Darkness ma kilkanaście stron. I przede wszystkim na to kładą nacisk twórcy, żeby uniknąć tych błędów, których nie dało się uniknąć w pierwszej wersji. Oprócz tego upłynić mechaniki tak, żeby dawały dużo więcej radochy z grania. Zresztą według ich opisu wszystkiego ma być bardziej. Ma być jeszcze bogatszy świat, historie mają być bardziej głębokie, mamy mieć więcej interakcji z historią, więcej możliwości wyboru, więcej potworów, więcej różnorakich potworów. Wszystkiego ma być więcej i ja jestem co najmniej zaintrygowany. Zresztą będziecie mogli sami to sprawdzić, dlatego że Creative Game Studio udostępniło pierwsze scenariusze z Aftermath całkowicie za darmo na Tabletop Simulatorze, więc będziecie mogli zapoznać się z nowymi mechanikami, z nową historią i z nowymi rozwiązaniami w Aftermath. Ja zresztą jestem już po sesji w Age of Darkness i to nie jednej. Odpaliłem także Tabletop Simulatora, zagrałem i tam, i jestem, powiem wam, zapalony na te zmiany, które mają w tej grze wystąpić. Czy będą to zmiany w mechanikach, czy to w historii świata. Zresztą będziecie mogli sami sprawdzić, klikając w odnośnik pod tym filmem, gdzie będzie link do wspieraczki. Oczywiście możecie później w komentarzach pod tym filmem napisać, czy już graliście na Tabletop Simulatorze w tę nową wersję Chronicles of Drunagor i jak wam ona leży. Dla mnie, miłośnika fantaziaków, fantastyki, gier RPG, i gier planszowych oczywiście, wygląda to naprawdę obiecująco. Tymczasem ja będę powoli się zabierał, dlatego że za chwilę muszę rozstawiać Age of Darkness, bo mam przed sobą jeszcze drugą połowę kampanii do zagrania. Kilka z rozgrywek, które już rozegrałem, będziecie mieli szansę zobaczyć na naszym kanale, więc polujcie, bo pewnie w przyszłym tygodniu się pojawią jakieś. Natomiast jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest fajne i wam się podoba, dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać, czy znacie w ogóle Chronicles of Drunagor i jak się zapatrujecie na tę nową wersję. Natomiast jeżeli podoba ci się to, co robimy ja i Majzownik, możesz oczywiście nasz kanał subskrybować, dać kciuka i korzystać z nowej opcji, jaką jest podbijanie kanału. Nam to daje kopa do działania, bo wiemy, że to, co robimy, ma sens. Natomiast ja uciekam, ja jestem Mieszko, to był kanał Czyja Teraz Tura. Gadaliśmy o Chronicles of Drunagor Aftermath. Dzięki bardzo i do następnego.